Szkoła. Co pamiętasz ze szkoły? Ze szkoły, że był taki mąd u nas w klasie. Jego rodzice byli komuniści i uciekli stąd, bo mieli mieć wyroki. On siedział pod katedrą, żeśmy go kijami dziubali, że to komunista. No ale potem, jak rodzice uciekli do Rosji i on nie miał co jeść, bo nikogo nie było, bo oni uciekli, nie wiem, z kim go tu zostawili, tośmy go przygarnęli i dostawał jeść, pić i któregoś dnia znikł i podobno uciekł do Rosji też. Jakoś go pewno przerzucili, też szpiegowskie kanały, nie wiem. No wiem, że po wojnie on był w Ameryce i pracował w nie wiem, w Waszyngtonie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przy polskim stole. Nie mogę ci powiedzieć dokładnie, bo ja go nigdy nie widziałem więcej. Jaka to była szkoła? Gdzie ona była? Na Karmelickiej 29, potem różne były, chodziłem do różnych szkół. To powiedz o tym. No, marudne to jest. Bardzo, no wszystkiego, czego się nauczyłem się w szkole powszechnej, bo tam byli dobrzy nauczyciele. Potem mnie wzięli do gimnazjum po 6 oddziałach czy po 7 oddziałach do gimnazjum. No to tam mi go źle szło i się w ogóle nie uczyłem praktycznie. Ledwo przechodziłem z klasy do klasy, a w ogóle mnie wyrzucali z jednego gimnazjum do drugiego. Raz za to, że tam 1 maja byłem na pochodzie, bo dyrektor mnie spotkał, to powiedział, nie, to jeszcze mama chyba żyła, już nie pamiętam. Powiedział, że ja go nie wyrzucam za to, że był na pochodzie, tylko że był taki głupi, że ja go zobaczyłem, się mnie ukłonił. Coś takie historie. Potem byłem w Spójni, potem też mnie wyrzucili po 2 latach. Coś za Piłsudskiego, że nie nosiłem tarczy z żałobą, czy nosiłem bez... Już nie pamiętam dokładnie, na czym polegała ta rzecz, ale mnie wyrzucili, bo była żaloba na Piłsudskiego. Jak umarł, znaczy się. Mnie wyrzucili, poszedłem do zgromadzenia kupców. No mało tam chodziłem do szkoły, tam strasznie bili Żydów, więc to było nie tak przyjemnie. Niby to było nie pod pozorem Żydów, bo ci dyrektorzy szkolni, nauczyciele byli bardzo postępowymi ludźmi, ale taki był tam element. No i tyle. Tam wykładał Kreczmar polskiego, ale przychodził raz do roku na wykład. I wszystko, co wiem o słowackim, to akurat on miał wykład o słowackiego, to z tego się nauczyłem. A w ogóle ledwo w 8 klasie coś, bo to była ostatnia klasa, to chorowałem prawie cały rok. Jak przyszedłem do szkoły w lutym, to ten wychowawca powiedział, po coś ty przyszedł, przez matury i tak nie zdasz. To ja mówię, spróbuję. No i przyszedłem w lutym do szkoły, no i potem się trochę pouczyłem i zdałem tę maturę jakoś. Nikt z moich kolegów nie wierzył, że zdam. Nawet nikt nie przyszedł pod szkołę, ale stali na placu Grzybowskim i czekali, jak tu zejdzie ten skazaniec, ale byłem ze zdaną maturą. I to wszystko.